Tylko jedni i drudzy wiedzą, że koniec. Że koniec ich czeka. Słyszę, że jacyś słuchacze chcieliby wiedzieć, jaki jest mój stosunek do spraw ostatecznych. Nie wiem, jakie sprawy ostateczne ci słuchacze mają na myśli. Moim zdaniem jest tylko jedna sprawa ostateczna w życiu człowieka, a tą ostateczną sprawą jest śmierć. I rozumiem, że pytanie słuchaczy w takim razie dotyczyłoby tego, jaki jest mój stosunek do śmierci. Generalnie najpierw, a potem indywidualnie powiedzmy. Generalnie powiedziałbym dwie rzeczy, które mi się wydają tu warte powiedzenia. Byłyby różne inne do powiedzenia, ale te, które mi się może ze względu na tych słuchaczy zainteresowanych wydają warte powiedzenia. Śmierć jest w życiu ludzkim czymś ogromnym i dlatego uważam, że ona też w tym życiu ludzkim znajduje ogromny wyraz, a tym ogromnym wyrazem jest religia. Moim zdaniem, taki jest mój pogląd w zakresie filozofii religii, korzeniem wszelkiej religii jest śmierć. Gdybyśmy nie musieli umierać i nie byli świadomi tego, że będziemy umierać, bo póki człowiek tego nie był świadomy, to była magia, nie było religii. Religia się pojawia wtedy, kiedy człowiek uświadamia sobie, że jego życie ma kres. Korzeniem religii jest śmierć. Religia jest czymś ogromnym, śmierć jest czymś ogromnym, a to, że religia ma taki korzeń, to jest jednocześnie, czy to kogoś pociesza, czy smuci, gwarantem niezniszczalności religii. Był taki myśliciel francuski XIX-wieczny, kiedy jeszcze wtedy istnieli inteligentni Francuzi, bardzo liczni, Benjamin Constant. On właśnie mówił, jest w religii coś niezniszczalnego, a ja myślę, że tym, co jest w niej właśnie niezniszczalne, to jest ta rzecz ostateczna, przed wszystkimi nami stojąca, jaką jest śmierć. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to jest jedna rzecz, może nie pierwsza, jedna z tych dwóch rzeczy, które chciałem na ten temat, które chciałem powiedzieć ogólnie. Nie osobiście o sobie, bo o tym jeszcze jedno słowo krótko potem powiem. A druga rzecz to jest taka, że to przejście z bytu w niebyt, czyli powrót tam, skąd żeśmy się pojawili, bo z niebytu żeśmy weszli w byt nagle i teraz wracamy tam, skąd żeśmy przyszli. Tyle, jeżeli chodzi ogólnie. A jeżeli chodzi o mnie, no, proszę Państwa, ja mam tydzień temu dokładnie. Skończyłem 86 lat. Śmierć stale mi towarzyszy. Kiedyś byłem dawno temu na takim filmie meksykańskim o Meksykanie i tam w tym, może ktoś z Państwa z mojej generacji, zwłaszcza też ten film sobie przypomni, tam była mowa o meksykańskich zaduszkach. Dziwnych zresztą, bo tam widać było, jak w Meksyku te dwie tradycje, pogańska, indiańsko-pogańska, z tą hiszpańsko-katolicką, chrześcijańską się mieszają, na przykład taka rzecz, no, że tam
tak jak my palimy na grobach lampki, to oni obdarowują się czaszkami, a te czaszki są robione albo z cukru, te najtańsze, jeżeli droższe, to na przykład z marcepanu. Dziwne dla nas, no ale taka tradycja. Ale nie o to chodzi. Tylko tam w tym filmie bohater tego filmu zostaje zaprowadzony do takiej, przez taką postać, która niewyraźna jest, do takiej jaskini, bo ona ma mu objawić, jak on pyta się tej postaci, która chyba symbolizuje śmierć właśnie, jak jego życie długo potrwa. Ona go prowadzi do tej jaskini, a w tej jaskini pali się mnóstwo świec. Jedne długie, takie jak te gromnice, drugie już prawie dopalone. I ona mówi, ta postać jemu, każdemu świecka się tutaj pali. On pyta, która jest moja. Tego ja ci nie powiem. Ona odpowiada mu na to. Otóż mi ona też tego nie powie, ale moja świeczka już jest bardzo bliska do palenia się i mój stosunek do tej sprawy mógłbym najlepiej wyrazić, powtarzając, co powiedział kiedyś profesor Czerzowski Elzenbergowi. Elzenberg wcześniej zmarł niż Czerzowski. Rok wcześniej, rok później. Co za różnica. Słyszę, że tam jakaś królowa inaczej patrzała na to niż profesor Czerzowski, czemu się nie dziwię, bo królowa się pewnie filozofią nie zajmowała. Są ludzie, którzy chcieliby istnienie swoje przedłużać za wszelką cenę. I to przejście z bytu w niebyt jak najdalej odsuwać i odsuwać. Otóż tu mogę dwie rzeczy powiedzieć. Ja do nich nie należę. Takiego pędu we mnie nie ma, żeby to odsuwać. To oczywiście zawsze umierać każdemu smutno, to jasne, tego ja nie neguję, mi też. Ale żeby odsuwać to nie mam takiego w sobie impulsu. Oczywiście co trzeba, to robię, żeby tam jeszcze w jako takiej formie istnieć, ale myślę, że jest jakaś taka granica w naszym życiu, po przekroczeniu której dalsze życie nie ma sensu już. Dalej nic dobrego z tego nie wynika, ani dla mnie, ani dla nikogo innego. No więc jeżeli nie, no to po co to dalej? Ale tu bym chciał dodać jeszcze jedną rzecz, bo się nad tym zastanawiałem. Tutaj mówiono mi, że Maria Antonina, ta królowa, która zresztą nie marnie, tragicznie skończyła, bo ją tam ścięto na tej rewolucji francuskiej, zupełnie niepotrzebnie, ale mniejsza o to. Że ona właśnie tak jeszcze chciała to odsuwać. Otóż ja myślę, że ta różnica jest genetyczną różnicą, tak bym podejrzewał, że to jest już w nas wrodzone. Są dwie populacje. Ludzkość dzieli się na dwie populacje. Na tych, których perspektywa własnej śmierci przeraża, i na takich, którzy, może nie powiem, że nie przeraża, bo to się nie chcę tutaj chwalić, ale którzy mają do nich rzeczowy stosunek. Że jak kończy się sensowność, no to koniec i cześć.
I myślę, że to są ten wielki spór, który się toczy w naszej cywilizacji w tej chwili, który się dopiero zaczyna, bo on się bynajmniej nie skończy, broń Boże skończył, on jest dopiero na rozbiegu. Że ten spór to jest zderzenie tych dwóch populacji, na których ludzkość się dzieli, tych typu Marii Antoniny i tych typu Tadeusza Czerzowskiego. Ja bym naliczał się właśnie do tych od profesora Czerzowskiego. Jaki jest kontekst metafizyczny tego? Ja myślę, że to nie zależy od kontekstu metafizycznego, tylko od genów. Bo wprawdzie jest tak, tutaj bym się z jednym zgodził ze słuchaczami, którzy tam o kontekst metafizyczny pytali, jest związek śmierci nie tylko z religią, ale także z metafizyką. Najcelniej ujął go ten związek. Jego świątobliwość Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, jeszcze nie będąc w Rzymie nawet, powiedział tak: śmierć to są wrota, przez które w nasze życie wkracza metafizyka. Nie tylko religia, ale także metafizyka. Gdybyśmy nie musieli umierać, to byśmy tak w tej codzienności utkwili. Że to tak będzie szło i zawsze, i tam te auta nasze, i te nasze telewizory, i te nasze jakieś grillowania, i te nasze prace, i zmartwienia, i awansy, i degradacje, i martwienie się o to, co szef mówi. Cały ten młyn codzienności, w którym się tak dobrze skądinąd czujemy i którego nam się zupełnie nie chce opuszczać. Gdybyśmy wiedzieli, że go opuszczać nie musimy, to by nam żadna metafizyka do głowy nie przyszła. A my widzimy, że tutaj ona wkracza. Powiedziałbym, że śmierć to jest w naszym życiu jakiś skandal metafizyczny. Że tu byśmy się tutaj tak natrudzili, nagromadzili tego dobra, żeśmy się nakształcili, języków żeśmy się nauczyli, no nie wiadomo czego. I teraz to wszystko mamy rzucić i do piachu iść. Skandal metafizyczny. Ale stosunek do tego skandalu, myślę, że od naszych przekonań mało zależy. Inny wielki myśliciel, jeden też z największych, XVIII-wieczny, trochę późniejszy od Leibnica, David Hume, Szkot. David Hume on napisał taki traktat bardzo wart czytania o dialogii o religii naturalnej. On mówi tak, że śmierć jest w życiu ludzkim czymś tak niepojętym i takim dramatycznym przełomem, że niezależnie od tego, co się myśli, że tam po niej jest czy nie jest, musi przerażać. Także tutaj ja bym nie sądził, że w tym podziale na tych od Marii Antoniny i tych od Tadeusza Czerzowskiego, że ten podział na wierzących i niewierzących jest tak bardzo istotny. To pewnie Państwu wyda się może dziwne to przekonanie, czy jakieś przesadzone, ale ja tak myślę, że to, czy człowiek myśli jak Czerzowski, czy nie jak Czerzowski, to w stosunkowo niewielkim stopniu zależy od tego, jakie jest jego wyznanie wiary.